Armia Samnitów, ludu zamieszkującego regiony środkowej i południowej Italii w okresie starożytnym, była uważana za jedną z największych sił militarnych Italii przed dominacją Rzymu. Samnici byli znani z ich wojowniczej natury oraz efektywnej i zaawansowanej organizacji wojskowej, która była w stanie wyzwać potęgę rzymską. Prawdopodobnie to właśnie od Samnitów Rzymianie nauczyli się i zarzucili wcześniejszy typ walki hoplitów na rzecz nowej organizacji i taktyki, która stała się ich główną bronią w kolejno toczących się wojnach o dominację w Italii, a także w basenie Morza Śródziemnego. Rekrutacja. Pobór był prowadzony w całym Samnium. Kto nie stawił się na bitwę, miał potem oddać życie w ofierze Jowiszowi. Kara za unikanie walki była zatem najwyższa. Społeczeństwo samnickie mogło wystawić nawet 40 000 żołnierzy, jak w przypadku bitwy pod Akwilonią. Każdy obywatel był zobowiązany do stawiennictwa do bitwy. Organizacja. Samnici stosowali system podziału swojej armii określanej jako exercitus na jednostki zwane cohortes i manipuli. Samnicka cohortes mogła składać się z około 400 żołnierzy, ta z kolei dzieliła się na 2 manipuli. Z kolei manipuli dzieliły się na centurie. Tu, zgodnie z późniejszą rzymską tradycją, prawdopodobnie manipuły dzieliły się na centurio, projor i posterior. Tak podzielona była także elitarna grupa lnianego legionu, o którym w dalszej części filmu. Na czele armii samnickiej stał imperator, inaczej Medix Tuticus. Pod nim było 10 medices minores, dowodzących 10 manipułami. Wiemy też od Liviusza o oficerach stojących na czele centurii, tak zwanych centurionach. Liviusz wspomina także, że były 2 exercitus oddziały, z których pierwszym piechota odziana w białe lniane tuniki miała mieć tarcze, miecze i pochwy kute srebrem. Natomiast drugi oddział miał nosić kolorowe tuniki, a broń podkuwana była złotem. Trudno jednak powiedzieć, czy każdy samnita, szczególnie drugiego oddziału, był w stanie zadbać o tak bogate ozdoby swego uzbrojenia. Wiemy natomiast, że sami Rzymianie drwili z samnickiego przepychu i zdobnictwa, które uważali za zbyteczne w obliczu walki. Uzbrojenie. Uzbrojenie piechoty samnickiej obejmowało przede wszystkim długie włócznie, hasta i oszczepy, pila, a także tarcze trapezoidalne scutum, które mogły być ozdobione i malowane w zależności od rangi i jednostki. Znaleziska archeologiczne, jak na przykład tarcze, pomagają nam zrozumieć wygląd i możliwe zdobienia uzbrojenia samnitów. Tarcze samnitów były częstokroć wykańczane srebrem, w większości pomalowane, ozdabiane różnymi motywami mającymi budzić postrach, ale i wzbudzać respekt. Pojawia się też najczęściej hełm typu italsko-attyckiego, często przyozdobiony kitą, by sprawić wrażenie wyższego u przeciwnika. Pancerze określane jako spongia, częściej pectorale, pectoral inaczej, chroniły głównie klatkę piersiową. Często posiadały także rozbudowaną wersję ochraniającą także brzuch. Tylko jedna lewa noga była ochraniana przez nagolennik, a to z faktu, że była to noga wystawiona do przodu w trakcie walki i narażona na ciosy przeciwnika. Posiadano także miecze w pochwach, ale trudno określić jakiego typu, gdyż nie zachowały się szczegółowe wzmianki w źródłach. Taktyka. Samnici, ze względu na górzysty charakter Samnium, byli znani z rozwijania taktyki bojowej polegającej na mobilności. Wykorzystywali formacje zapewniające elastyczność i mobilność na polu bitwy, często polegając na zaskoczeniu i wymanewrowywaniu przeciwnika. Piechota była ustawiana w elastycznych szykach, była także przygotowana do walki w trudnym, górzystym terenie, charakterystycznym dla regionu Samnium. Liviusz wspomina o taktyce acies duplex, podwójnej linii manipułów,
co mogło stanowić podstawę taktyki liniowej Samnitów. Pierwsza linia była uzbrojona w pila, druga natomiast w hastę, czyli włócznie. Prawe skrzydło było honorowym skrzydłem. Elitarna jednostka Samnitów. Legio Linteata, inaczej Lniany Legion, być może specjalnie utworzona jednostka podczas kampanii przeciw Rzymianom. Nazwa może sugerować użycie lnu w uzbrojeniu lub oznakowaniu, jednak dokładne znaczenie tego terminu jest niepewne. Tarcze tego legionu były koloru białego, a metalowe elementy nierzadko dekorowano srebrem. To właśnie Lniany Legion miał stanowić główny i elitarny trzon armii samnickiej, wyposażony w ozdobną broń i hełmy z kitą. Liczył on 16 000 najlepszych spośród Samnitów. Wybierano ich w specjalny sposób w tak zwanym lnianym namiocie, gdzie dokonywano wyboru członków tej doborowej jednostki. To tam także składano ofiarę i przysięgę wierności. Oczywiście w małych grupach. Selekcja polegała na wskazaniu wpierw przez dowódcę armii, czyli imperatora, 10 spośród najznamienitszych Samnitów. Imperatorem prawdopodobnie był tzw. Ovius Paccius, kapłan przyjmujący także przysięgę owych wojowników. Każdy z wybranych przez niego żołnierzy wybierał kolejnych 10. Tamci także wybierali 10 i tak grupa zamykała się, gdy osiągnięto liczbę 16 000 żołnierzy. Reszta armii to Exercitus, który w bitwie pod Akwilonią w 293 roku przed naszą erą miał liczyć około 24 000 żołnierzy. Więcej o Exercitus na początku filmu. Ten tak zwany Lniany Legion, elita, przysięgała na Jowisza, że nie ucieknie z pola bitwy oraz będzie dobijać uciekających wrogów. Na znak czystości bielono im ramiona. Jeżeli ktoś odmówił złożenia tej przysięgi, był zabijany niemal od razu na ołtarzu Jowisza. Równało się to bowiem z unikaniem obowiązku walki. 10 pierwszych wskazanych przez imperatora określano jako medices minores. Każdy z nich stał na czele oddziału składającego się z 1600 żołnierzy. Samnici, chociaż ostatecznie pokonani przez Rzymian, mieli znaczący wpływ na rozwój taktyki wojskowej w Italii. Ich metody walki oraz organizacja wojskowa były na tyle efektywne, że Rzymianie w dużej mierze je przejęli i dostosowali do własnych potrzeb, co widać w późniejszych sukcesach rzymskich legionów. Samnici pozostają przykładem zdolności adaptacyjnych i innowacyjnych dawnych ludów Italii, których dziedzictwo wojskowe przetrwało wieki. Przyczyniło się to do kształtowania przyszłych, potężnych armii w regionie Morza Śródziemnego.